Zapraszamy do śledzenia Ekonomia Rosji.pl. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Mateuszu. Witamy wszystkich w odcinku specjalnym, Bonusowym. który obiecaliśmy wczoraj wieczorem, ze względu na to, że na kanale Andromedy pojawił się bardzo ciekawy wywiad. Polecamy kanał Andromedy. Tak, polecamy kanał Andromedy, natomiast nie do końca polecamy to, co powiedział na nim pan Aleksaszenko. I chcielibyśmy się... Ja polecam, bo myślę, że to jest taki materiał i taka osoba, która jest dosyć znaną osobą, poważną i w odróżnieniu od polskich doktorów warto tutaj wchodzić w taką osobą w polemikę, bo jego wypowiedź myślę, że niosła pewną wartość i częściowo była prawdziwa i wskazywała na wiele elementów, na które również my wskazujemy. Tak, i teraz wyszło na to, że ja nie polecam, a ty polecasz i chyba musimy nagrać to jeszcze raz, bo nie wiem, ciężko to wygląda. Tak zostanie. Wiesz, my też się możemy tutaj różnić, tak? Nie tylko... Tak, oczywiście. Co też czasem ja się... Polecam. Tak, polecamy, a teraz odniesiemy się po prostu do tych stwierdzeń, które pan Aleksaszenko wypowiedział w nagraniu dla Radia Swoboda, z tego co pamiętam, 3 lipca. Andromeda zrobiła tłumaczenie. Andromedę polecamy i pozdrawiamy, bo robi świetną robotę. Natomiast chcielibyśmy się po prostu odnieść do tego, co pan Aleksaszenko tam mówił, gdyż nie ze wszystkim się zgadzamy. Może w ten sposób. Inaczej to widzimy. Tak. Albo mamy więcej informacji, czasami nam się tak wydaje i te nasze analizy są... Zresztą sami się przekonajcie. Może tak. Tak jest. Zacznijmy od tego, kim jest pan Aleksaszenko, a właściwie kim był. On był... żyje. Nie odbieraj mu życia. Wiesz... No miał być poważnie dzisiaj, no ale sam zacząłeś. Ja właśnie podejrzewam, że jednym z powodów wypowiedzi w niektórych kwestiach było to, że pan Aleksaszenko rzeczywiście chce żyć dalej i nie może do końca swobodnie się wypowiadać. Dobre. Tak, więc tak, pan Aleksaszenko był szefem Banku Centralnego w Rosji w latach 90., tak? Przez chwilkę. Tak, szefem zarządu, tak. I był ministrem finansów. Tak, czyli był... chodzi o rosyjski rząd. Czyli był politykiem jednej z opcji politycznych przed Putinem. W tym momencie... I rosyjski troszeczkę Balcerowicz, no powiedzmy, liberał. W każdym razie wtedy. Tak. W tym momencie jest w opozycji, natomiast opozycja w Rosji nie jest do końca taką opozycją na noże, ze względu na to, że być taka nie może. Prawda, Pawle? Jest to niebezpieczne, wydaje mi się. Tak, więc... Jeśli chodzi o obecny rosyjski reżim, który o ile jak gdyby uważa każde wypowiedzi, które zbyt mocno krytykują reżim za rodzaj pewnej zdrady. To już tak od czasów powiedzmy Lenina i Trockiego tak jakoś im zostało. No, kultywują tradycję narodową, więc... Tak. Więc pod tym względem tak. Jeżeli chodzi o kompetencje, no to ten pan na pewno ma kompetencje. Natomiast warto podkreślić i może dać taką analogię do polskich generałów. Jeżeli mamy kilkunastu polskich generałów, no to oni, osiągając ten stopień, musieli się wykazać wiedzą i kompetencją. Natomiast jak pokazuje wojna w Ukrainie, gdy ich się wszystkich posłucha, weźmie się po prostu w szereg i zacznie ich słuchać, to mają od prawa do lewa całkowicie sprzeczne względem siebie opinie. Więc to, że ktoś jest jakąś personą z doświadczeniem i piastował jakąś funkcję wysoką, to nie zawsze oznacza, że wszystko to, co powie, musi być 100% prawdą. No i mamy tutaj przykład właśnie takich naszych polskich generałów,
którzy mówią kompletnie sprzeczne do siebie wzajemnie tezy, no i nie mogą być wszyscy w prawdzie, nie? Prawda? Tak. No. My też chcieliśmy powiedzieć, że czasami się mylimy. Tak. Natomiast no, sami przekonajcie się i sami ocencie, kto tutaj ma rację, jeżeli chodzi o poszczególne elementy i stawiane tezy, bo do nich się będziemy odwoływać. Tak jest. Więc zacznę cytując pierwszą tezę. Nie wydarzyły się żadne ważne wydarzenia w przeciągu ostatniego miesiąca, dwóch, które wpływałyby na rosyjską gospodarkę. Co ty, Pawle, na to masz do powiedzenia? No, z tym stwierdzeniem się nie zgadzam, bo obserwujemy, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, dosyć silną dewaluację rubla i myślę, że również w tym jego materiale to padło, bo to się do tego odnosił, a więc jeżeli nie byłoby tej dewaluacji, no to nie odnosiłby się do tego. Jest to jedna z ważniejszych rzeczy, która dotyka obecnie rosyjskie firmy oraz dotyka rosyjskich obywateli. I druga rzecz, którą zupełnie pominął, to jest to, że 22 marca w Rosji rozpoczęła się tak zwana Wielka Smuta, tak ja nazywam to, czyli uzależnienie Rosji od Chin i pewien rodzaj wasalizacji takiej ekonomicznej. Dlaczego wtedy? No dlatego, że wtedy Putin zgodził się na wiele rzeczy, na które wcześniej Rosja się nie zgadzała i efekty będziemy widzieć w tym roku, w przyszłym roku i myślę, że w następnej dekadzie skutki tego, a takim skutkiem, który obecnie obserwujemy, być może, nie wiem, tego w materiale nie było na pewno, natomiast mamy najświeższe informacje na temat bilansu płatniczego, jaką się mniej więcej przedstawia. Jutro będzie na ten temat również artykuł na Ekonomia Rosji. Natomiast ten bilans płatniczy, który w zeszłym roku Paweł, był rekordowy. Stop. Wytłumacz słuchaczom, czym się jest bilans płatniczy. Bilans płatniczy to jest z grubsza bilans handlowy, czyli różnica pomiędzy eksportem a importem, czyli nadwyżka handlowa oraz różnego rodzaju inne przepływy finansowe, czyli wypłata dywidend, różnego rodzaju inwestycje, czyli z grubsza ile pieniędzy wpływa do kraju, ile pieniędzy wypływa z kraju. A tak bardzo Tak bardzo jest. I skrótowo. teraz, zanim przejdziesz do nowych danych, kontekst. Zeszły rok, jaki Rosja miała bilans płatniczy? No bilans płatniczy, słuchajcie, w zeszłym roku był rekordowy. Tutaj jutro będzie taki wykres z Komersanta i z Rostatu, bo to są dane oficjalne oczywiście. No i Nie mówimy wynikało z nic, nich. czego nie ma w Rosji w oficjalnych danych, których Nie, no czasami są... mówimy, czasami powołujemy się na zachodnie dane, natomiast zawsze na No jakieś okej. dane się powołujemy. E, I zawsze to jest poparte jakąś wcześniejszą analizą i też nawet naszą dyskusją na temat, na ile te dane są wiarygodne. Tu wydaje się, że jak najbardziej są wiarygodnie. Rosjanie się mocno chwalili tym bilansem handlowym i płatniczym. Z grubsza w zeszłym roku ten bilans handlowy i płatniczy był podobny, a więc można powiedzieć, że mieliśmy 227 miliardów nadwyżki takiej płatniczej, czyli tyle pieniędzy wpłynęło do Rosji, miliardów dolarów. Co się z tymi pieniędzmi stało? No wszystkie prawie poszły na wojnę z grubsza. No część oczywiście została zakumulowana w kieszeniach oligarchów. Jeżeli chodzi natomiast o ten rok, to widzieliśmy coś takiego, że były projekcje Elwiry Nabiuliny, czyli prezes Banku Centralnego, która pierwszą projekcję zrobiła w grudniu, potem w styczniu, potem w marcu i za każdą projekcją zmniejsza tą nadwyżkę w bilansie płatniczym. Na koniec chyba roku ona mówiła o 120 miliardach, potem było bodajże 70 parę, potem 60, potem 50. Natomiast jakie w tym momencie mamy dane? No w tym momencie, jeżeli chodzi o pierwszą połowę roku, to mamy 20 miliardów dolarów, czyli to jest 7,5 raza mniej więcej mniej niż tam w tym samym okresie zeszłego roku. Tak jest.
I to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że mamy bardzo wyraźny trend. Nadwyżkę w pierwszym kwartale mieliśmy 15 miliardów dolarów, a w drugim kwartale 5 miliardów dolarów, czyli ona się skurczyła trzykrotnie. I teraz jest najlepsze. W samym czerwcu był deficyt. Deficyt 1,5 miliarda dolarów. Czyli No i Rosjanie teraz ściągnęli 1,5 miliarda, ściągnęli więcej towarów niż wysłali, ropy, gazu i tak dalej, za 1,5 miliarda dolarów. Musieli dołożyć do tego interesu. I teraz tak. jeszcze kontekst historyczny. Rosjanie od wielu, wielu, wielu lat, ze względu na to, że eksportują ropę i gaz, zawsze mają ten bilans płatniczy dodatni, dzięki czemu budowali sobie tą nadwyżkę budżetową, to znaczy tą nadwyżkę rezerw walutowych i odkładali na wojnę. To w tym momencie z 220 w zeszłym roku, które były rekordowe ze względu na panikę na rynkach ropy, gazu, później to zaczęło spadać, ale wyrobili sobie niesamowitą nadwyżkę. A tak, w tym i roku, zapaść importu. Tak, i zapaść importu ze względu na to, że nic nie ściągali, w sensie nic, ograniczyli znacznie ściąganie rzeczy z Europy. I w tym roku wchodzimy w deficyt. I Rosja z kraju eksportera zmienia się w kraj importera, co jest dla gospodarki rosyjskiej fatalne, co pan Gereszonko przemilczał. Tak, bo ta gospodarka jest oparta na sprzedaży surowców. Możemy dyskutować, ile procent to jest ropa naftowa, Przepraszam, ile nie gaz. Geraszenko, Aleksaszenko. Aleksaszenko. Tak. Natomiast możemy dyskutować, ile procent tego to jest ropa, gaz, ile powiedzmy złoto, diamenty, jakieś inne surowce. Natomiast w momencie, kiedy te surowce są tanie, a z drugiej strony jest dewaluowany rubel, no to te towary importowe z importu są coraz droższe. I to się odbija negatywnie przede wszystkim na rosyjskich obywatelach. Tak. Tu pan Aleksaszenko zgodnie ze swoją dewizą cały czas zapomina o zwykłych Rosjanach. Tak jak w latach 90., kiedy był w rosyjskim rządzie oraz w banku centralnym, wydaje się, że nie myślał o ich losie, to myślę, że obecnie również nie przejmuje się stanem rosyjskich portfeli. No bo w tym momencie, słuchajcie, ta dewaluacja rubla przede wszystkim uderzy w obywateli, no i w inflację, tak? Czyli tak zwany ukryty podatek. Część osób nie będzie mogła spłacić swoich zobowiązań, o tym mówiliśmy wczoraj, natomiast no, część osób być może popadnie również w biedę. To na pewno obniży im się standard życia dosyć drastycznie. Ogólnie osłabienie rubla, o czym wspominaliśmy już kiedyś, to jest przerzucenie odpowiedzialności, kto płaci za wojnę, z budżetu państwa na obywateli. I owszem, tabelka w Excelu zgodzi się, to znaczy będzie wyglądała dobrze w Ministerstwie Finansów, ale to jest tylko krótki odcinek czasu. Natomiast wywalenie, rzucenie pod pociąg tych wszystkich obywateli, no to będzie się później odbijało w długim okresie czasu. Więc warto znać kontekst. Jeżeli on otworzy tą tabelkę i spojrzy teraz, mówi, bo jest tak i jest fajnie, natomiast dlaczego jest tak fajnie i czyim kosztem? I wtedy spojrzymy na cały obrazek i to już wcale nie jest sympatyczna wiadomość. Więc tutaj ta teza, że nic się nie wydarzyło na przestrzeni ostatnich 1-2 miesięcy, no ja się z nią nie zgadzam, ty chyba, Pawle, też. Stanowczo, moim zdaniem właśnie w tym roku i ostatnie miesiące bardzo dużo się wydarzyło. Zmiana w bilansie płatniczym i przejście na tą drugą stronę, jak dla mnie to jest taka z punktu widzenia ekonomicznego najważniejsza informacja, szczególnie jeżeli to się utrzyma, a moim zdaniem patrząc na trend, no jeżeli tam im trzykrotnie spada kwartał do kwartału, no to jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś przełomu na ropie, no to się to utrzyma.
Dodatkowo ilość towarów sprowadzanych z Chin, zobaczymy najnowsze dane za czerwiec, w mojej ocenie przekroczyła albo jest bliska przekroczenia 50, tych magicznych 50%. No, co powoduje bardzo silny wpływ gospodarki chińskiej na gospodarkę rosyjską i to taki jednostronny wpływ. Tak, i warto jeszcze zauważyć, że im bardziej rubel się będzie osłabiał, tym ten bilans właśnie będzie niekorzystny dla Rosji, no bo za te importowane rzeczy trzeba będzie zapłacić więcej w juanie, w dolarze i tak dalej. Więc z jednej strony, owszem, będziemy sobie ratować Znaczy nie, no budżet. tyle samo będzie zapłacić w przeliczeniu na ruble. No w przeliczeniu, no nie, no ściągasz coś, spodnie za $100, no to jak rubel To ci się one osłabia. kosztują też $100. No tak, ale ruble płacisz więcej, a bilans jest podany W rublach. No właśnie, no to właśnie o tym mówię, Tak. nie? No. Dobra, no to lecimy z następnym tematem. Świetnie ma się sektor obronny, a firmy z nim współpracujące mają dobre humory, gdyż doinwestowano ten sektor kwotą $11 miliardów. Oddaję Ci głos, Paweł. To ty będziesz czytał pytanie, ja będę odpowiadał. Jak masz pytania, możesz je czytać. Ja mam pytania. Myślę, że możemy przy tym zostać. Prośba, żebyś mnie uzupełniał. Tak. W mojej ocenie jest to prawda. Sektor. I jeszcze jedną, szczególnie, że jeszcze jedna rzecz została pominięta, to za moment. Prawdą jest, że sektor ten wojskowy, który produkuje na potrzeby rządu i wojska, ma się świetnie i mają świetne humory, ponieważ mają zamówienia, czyli mają klientów i dodatkowo, czego Pan nie wspomniał, zostały zwiększone zaliczki z 30% za dane zamówienie, czyli przedpłaty, do 50%, a w niektórych wypadkach do 90%. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, że nie dość, że powiedzmy na 2 lata macie zamówienia i macie co produkować, przynajmniej na papierze, ale również macie pieniądze z góry. Nie jest to w mojej ocenie motywacyjne do końca, no bo w tym momencie bardziej interesuje Was, w jaki sposób, szczególnie w Rosji, wykazać, że się wyprodukowało, niż wyprodukować. No bo to już jest zakupione, tak? Tu już nie trzeba o tego klienta walczyć, zabiegać, nie macie konkurencji, wszystko jest rozstrzygnięte już tak z góry. Ja Wam tylko tak anegdotycznie opowiem. Wyobraźcie sobie, że chcecie remontować łazienkę i próbujecie się dodzwonić do gościa, który ma mnóstwo zamówień. No on przychodzi i Wam wycenia tą łazienkę, mówi, że zrobi ją za 20 000 złotych, zrobi ją w miesiąc, bo musi tylko pokończyć 2-3 prace tu dookoła, ale potrzebuje, nie wiem, 16 000 złotych z góry. I pewnie kilku z Was przeżyło taką sytuację i jak później jest z terminowością, jak jest z weryfikowaniem dokładności, jak jest z naprawieniem usterek. Sytuacja będzie bardzo podobna. Jeżeli dostajecie z góry pieniądze i macie zamówień w bród i wiecie, że jesteście jedyną alternatywą, gdyż za granicą nie można wielu rzeczy zrobić, to owszem, z jednej strony nad Wami jest bat w postaci wysokich wieżowców i otwartych okien, ale z drugiej strony chcecie jak najwięcej się nachapać i zrobić coś jak najmniejszym kosztem po to, żeby przytulić jak najwięcej gotówki. Ze względu na to, że nie ma konkurencyjności. Dochodzi jeszcze do takich dziwnych sytuacji, że ponieważ macie zamówienia te rządowe, no to próbujecie jeszcze coś na boku robić, no bo skoro macie je i one są zapewnione, no to nikt Wam raczej ich nie odbierze, a być może jednak da się jakiś czas znaleźć na dodatkową produkcję, na przykład cywilną, która być może nie jest nigdzie notowana i tak dalej, i tak dalej. Takie sygnały coraz częściej dochodzą z tych fabryk. Dochodzą też sygnały, że typowo rosyjskie. Ale dochodzą też sygnały, informacje o tym, że ludzie, którzy są zatrudniani masowo w tych fabrykach, są po prostu nieprzeszkoleni, są z łapanki i 2 + 2 nie daje 4, tylko daje 2,5, jeżeli chodzi o wydajność, a czasem jeszcze mogą uszkodzić sprzęt lub ze względu na napięte grafiki
jest zaniedbana kwestia serwisów, kwestia BHP i tak dalej. Więc owszem, jest dofinansowanie, owszem, firmy się cieszą, owszem, firmy współpracujące też się cieszą, natomiast to nie daje 2 + 2 = 4. Tutaj informacje, które napływają, są tradycyjne z Rosji. Bardak, korupcja, próba jakiejś tam manewrowania w Excelu, żeby wykazać fajniejsze rzeczy niż są. Natomiast ogólnie tak, ten sektor, tu się zgadzamy, jest doinwestowany i ten sektor ma się dobrze na ten moment. Tu się możemy chyba zgodzić. Czy wiesz co, znaczy tak, jest dofinansowany, doinwestowany to myślę, że to jest, bo te pieniądze nie idą na inwestycje, tylko na produkcję bieżącą. Tak się wydaje. Jeszcze jedna rzecz, którą poruszyłeś, myślę, że jest ważna, żeby wszyscy zrozumieli. Jeżeli do tej pory fabryki pracowały na przykład na 1 zmianę, a teraz pracują na 3 zmiany, to co powiedziałeś, no to przecież nie pracują te same osoby. Czyli jeżeli mamy specjalistów, jakichś ekspertów technicznych, no to te osoby wcześniej były zatrudnione, one pracują powiedzmy na 1 zmianę. Natomiast nagle trzeba przeszkolić i wdrożyć osoby, które pracują na 2 pozostałe zmiany. No i to w Rosji nie przebiega w sposób, można powiedzieć, płynny, dlatego są tego typu problemy. Tak jest. Druga część, bo on opowiadał o warstwach tortu, które są w innych prędkościach. Ja bym może do pasów autostrad to określił, bo tort w różnych prędkościach mi się tak źle kojarzy. Drugą część opisał sektory, których sankcje zadziałały. A więc mamy tak, AGD, Gazprom, produkcja samochodów, produkcja gazu zmniejszyła się o 25% i że tu te sektory dostały mocno sankcjami. No to tu możemy się zgodzić, no bo to tak jest, nie? Tak, z takim małym oczywiście, z gwiazdką Gazprom, na gaz nie ma sankcji. Gazprom sam się trochę wyautował z Europy. Chociaż Rosjanie twierdzą, że ktoś im pomógł, jeżeli chodzi o jeden z gazociągów, tak jak wiecie. I to miało największy wpływ, tak. No plus ten szantaż energetyczny, który okazał się klapą. Tak, i tutaj pan Aleksaszenko wspomniał tylko o produkcji gazu, że się zmniejszyła, natomiast nie wspomniał o dochodach z gazu. Gazprom stracił chyba 70% dochodów w Europie. Z pamięci idę, ale to warto zauważyć. Tak. I z rezerw swoich w rok stracił, tam miał 2,2 miliardy dolarów i spadło mu na miliard, tak, Paweł? Jeżeli mógłbyś potwierdzić. Nie wiem, tego nie pamiętam. Ja pisałem chyba 3 dni temu artykuł, jest na ekonomii Rosji, tam są te liczby, jeżeli chcecie sobie potwierdzić, ale w rok zredukował swoje gdzieś tam zaskórniaki o połowę, żeby się jakoś ratować, a jeszcze jest jedna ważna rzecz, arbitraże z wielu krajów europejskich naliczają kary i już jest tam kilkadziesiąt miliardów dolarów, które będzie trzeba zapłacić. Tak, plus ukraiński Naftogaz, tak, na 5 miliardów, o tym wczoraj mówiliśmy, który lada dzień, myślę, że jeszcze w lato będziemy mieli z sądu kalifornijskiego i sądów europejskich te rezultaty, wyroki sądów, tak? Tak jest. No, tak. Tak, więc no, podsumowując, no, w tej kwestii możemy przejść dalej, bo chyba jest jasność. Napisał, to znaczy wypowiedział się jeszcze o warstwie takiej... Czekaj, właśnie przypomniałeś, bo jeszcze jednej rzeczy tam nie wspomnieliśmy. To będzie przy ropie, bo przy ropie była informacja, że tam jest utrzymywana ciągła produkcja. Właśnie chciałem powiedzieć o ropie teraz. Ale w przypadku gazu są zamykane odwierty i są zamykane. Tak. Tam mamy spadek produkcji ponad 20%, a tego 25. gazu Rosjanie nie palą, co oznacza, że część pól została zamknięta.
Tak, i jakiś czas temu pisaliśmy informację o tym, że ze względu na brak inwestycji w sektorze gazowym do 2035 albo 2040 możliwości Rosji skurczą się, jeżeli chodzi o wydobywanie gazu, o 35-40% byście musieli odnaleźć sobie, bo my manewrujemy taką ilością danych, że ciężko. Natomiast w wyszukiwarce, jak wejdziecie na ekonomię Rosji, znajdziecie artykuł o Gazpromie, to jest ta informacja. I o tym też nie raczył wspomnieć ten pan, gdyż to jest informacja może taka bardziej techniczna, natomiast ona jest weryfikowalna. Są na to dane, więc przyszłość Gazpromu wygląda źle, mówiąc w skrócie. I zamknijmy na razie ten temat, chyba że chcesz dopowiedzieć coś. Tak, nie jest tragiczna, to nie jest też tak, że ta firma musi koniecznie upaść, natomiast musi przejść restrukturyzację. Tak. Przechodząc do warstwy pośredniej, którą ani ziębią, ani grzeją sankcje, pan ten wymienił sektor naftowy, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Jakbyś, Paweł, wypowiedział się w tej kwestii, gdyż ropa to jest twój konik. Tak, myślę, że tutaj jest dosyć duże niezrozumienie chyba tematu, dlatego że w 2022, tutaj też było sporo na temat zeszłego roku, i on zresztą mówił, że on był rekordowy, trzeba patrzeć na ten rok, natomiast jeżeli chodzi o zeszły rok, to przypomnijmy, że ceny ropy, nawet tej rosyjskiej, były rekordowe. Pierwsze sankcje na ropę zostały wprowadzone w grudniu. Do grudnia, więc prawie do końca roku, rosyjska ropa nie podlegała żadnym sankcjom i ograniczeniom. I ona była sprzedawana, no tam były oczywiście na brokerów, niektóre firmy od maja takie sankcje, ale one były bardzo łatwo omijane i nikt się za bardzo nimi nie przejmował. Natomiast zaczęły się pojawiać sankcje prywatne, czyli część firm, które tworzyły spółki joint venture, zaczęła wychodzić z Rosji. Natomiast to wychodzenie wygląda tak, że ten pełny exit odbywa się dopiero w tym roku, tak? Czyli mamy przykład Shella, Exxona, takich dużych gigantów, największych można powiedzieć. No a jeszcze mamy bardzo dużo firm, które robią, że tak powiem, tą infrastrukturę, obsługę pól i tak dalej, i tak dalej. One również zaczęły wychodzić i mamy odpływ przede wszystkim, o czym zapomniał powiedzieć, technologii i kapitału, a jeżeli chodzi o branżę naftową, to ta technologia jest kluczowa, jeżeli chodzi oczywiście o kapitał, jak w każdej branży, a szczególnie gdzie mamy duże nakłady kapeksowe potrzebne, no też jest kluczowy. A więc jeżeli patrzymy na perspektywy branży troszeczkę dłużej niż pół roku czy rok, no to one nie wyglądają dobrze. To jest raz. Drugi raz, w zeszłym roku, pomimo rekordowych przychodów, firmy odniosły zmniejszenie zysków. Te zyski były, ale było zmniejszenie 20%. Nie dotyczy to największej Rosniefti, natomiast pozostałe tak przynajmniej wskazywały dane branżowe. I to rodzi podejrzenie, że w tym roku sytuacja nie będzie lepsza, szczególnie, że mamy problemy związane w mojej ocenie z błędami rządu, tak, o których wielokrotnie mówiliśmy. Największym oczywiście tym błędem to będzie zawieszenie amortyzatora paliwowego, dlatego że sytuacja obecnie na rafinacji paliw nie jest dobra. Wprowadzanie limitów eksportowych na benzynę i na diesla, w tym momencie jest chyba na benzynę, ale na diesla może lada moment też być, no, może spowodować i już powoduje, że rosyjskie firmy zainteresowane są, szczególnie, że powoli ten Urals rośnie, bardzo wolno, ale rośnie, zainteresowane są eksportem i sprzedażą surowej ropy, a coraz mniej rafinacją ropy i sprzedażą paliw. Szczególnie nie są zainteresowane, ponieważ muszą prawie że do tego dopłacać, sprzedażą paliw na rynek krajowy. I robią wszystko, żeby tego nie robić praktycznie, natomiast oczywiście na papierze wykazują, że produkują. Tylko efekt jest taki, że już w wielu regionach tej benzyny zaczyna brakować, a ceny hurtowe
biją kolejne rekordy. To też można sprawdzić, jeżeli ktoś chciałby. Czy kojarzysz ostatnie dane odnośnie benzyny, ile podrożała? Bo chyba kręciliśmy się w okolicach 20%. No i mamy jakąś, wiesz co, musiałbym spojrzeć, było albo na tą giełdę w Petersburgu teraz, Mhm. albo na Komersanta, bo oni też podawali, jakiś był kolejny rekord na 92, 95 chyba spadła o 1%, tak? A Mhm. ogólnie te ceny są wysokie, jeżeli chodzi o ceny hurtowe, żeby ktoś dobrze zrozumiał, natomiast ceny detaliczne są regulowane, tak? Czyli to nie jest tak, że ja sobie kupię i mogę wywiesić dowolną kwotę na stacji, nie? Tutaj mamy Mhm. regulowane i po to rząd dopłaca, czyli jest ten tłumik paliwowy, żeby te ceny na stacjach były niższe. I tutaj mamy problem, bo jeżeli oni znoszą ten tłumik lub go ograniczają na jakiś czas, dzięki temu, dlaczego to robią? Bo nie ma pieniędzy w budżecie, pomimo właśnie teraz tej dewaluacji rubla i tego, że tego rubla będzie więcej w budżecie, to nadal jest go mniej. A dlaczego jest go mniej? Bo tutaj mamy jak gdyby dwie rzeczy, o których też pan bardzo płytko to powiedział. Czyli mamy system kasowy i mamy system memoriałowy. W systemie memoriałowym to być może musimy ten budżet. Czekaj, bo nie powiedziałeś, co to są. Mamy systemy rozliczenia budżetu i tego, jak widzimy dochody w budżecie i jak widzimy te kwoty w budżecie przedstawione w dwóch systemach, bo ludzie mogą pomyśleć, że mówisz dalej o ropie. I część rzeczy, które... No, wiesz co, o ropie też, no bo to jak gdyby też film dotyczy, nie? Tak. Część rzeczy, które widać w oficjalnych raportach Ministerstwa Finansów, są to informacje tak zwane chcemy aby, że chcemy aby spłynęło nam w tym miesiącu tyle i tyle podatków. Natomiast Znaczy, tyle powinno, może tak, tak, no według papieru. tak, według papieru. Natomiast informacje o opóźnieniach w opłatach z podatków pisaliśmy na Ekonomii Rosji już kilka miesięcy temu i tam były kilkanaście, kilkadziesiąt, w zależności od tego, jaki podatek, procent opóźnień. Więc Tak, to bo wszystko, to tak, wszystko to może jest, wiecie, wyjaśnijmy. takie... Ten system memoriałowy to jest system, który przyporządkowuje koszty i zyski do konkretnych miesięcy, tak jak rozliczacie się ze skarbówką. Nie? Ze Tak. skarbówką się rozliczacie, że macie jakąś fakturę kosztową, macie fakturę przychodową, no i to dotyczy miesiąca jakiegoś, najczęściej do tyłu. W przypadku, jeżeli ktoś prowadzi jakikolwiek inny budżet, no to też może taki plan robić do przodu i sobie przyporządkowywać. Ale to nie oznacza, że te pieniądze wpłyną, no bo to oznacza, że na przykład powinny wpłynąć, no ale ktoś się opóźnia, nie? Powinien zapłacić w marcu, a jest maj, a wy cały czas macie nieopłaconą fakturę. No i teraz jest najlepsze, bo zwiększając te zaliczki dla firm wojskowych, no i te wydatki rządowe, które pisaliśmy ostatnio w podsumowaniu tygodnia, one są rekordowe w ogóle w historii. Od 96 są najwyższe wydatki rządowe forever, I odkąd w trzeba ogóle były płacić mierzone. żywą gotówką, a z drugiej strony Tak. mamy tylko Excel, że może Nic nie wpłynie. dostajemy jeszcze, tak? Bo Tak. to jest tak, że płacimy powiedzmy za 100 czołgów, zamówiliśmy, płacimy dzisiaj, ale te czołgi no będą na przykład w lutym przyszłego roku, nie? Za które zapłaciliśmy. No i teraz pytanie oczywiście, w większości wypadków ten koszt zostanie przypisany dopiero do przodu, a nie w momencie, kiedy ponosimy. Czyli mamy najpierw wypływ gotówki, natomiast w Excelu tego wypływu nie widzimy w memoriale, tak? No więc to tak z grubsza. Okej, więc jeżeli chodzi o ten środkowy kawałek tortu, czyli dochody z ropy, aha, i tam był ważny czynnik, że pan Aleksaszenko powiedział, że nieważne jest to, że sprzedają z mniejszym zyskiem, ważne jest to, że machina działa i wciąż produkuje. Jak byś się do tego... Tak. Myślę, że to jest dużo racji w tym, co mówi. Dosyć istotne jest, żeby nie zmniejszać ilości pól naftowych oraz odwiertów,
No bo jak zamkniemy taki odwiert, to go najczęściej w realiach rosyjskich nie będziemy w stanie uruchomić. Z wielu względów o tym wielokrotnie opowiadaliśmy, ale to nie oznacza, że tak się nie dzieje. To bardziej wygląda tak, że sporo pól naftowych jest zamykanych, natomiast są mocniej eksploatowane wybrane pola, co również nie jest dobre w długim terminie. A jeszcze doszedł nowa rzecz, o której on znowuż nie wspominał. Rząd zabrał subwencje na tak zwane wyeksploatowane pola, i przez to mamy bardzo dziwną sytuację, że pola, które powinny być już zamknięte, bo tam jest powiedzmy odsetek wody zbyt duży, one nadal są eksploatowane, bo firmom nie opłaca ich się bez tych subwencji zamykać, przez co wydłużają eksploatację, przez to na przykład nie otwierają nowych pól, przez co nie wydają na inwestycje i tak dalej, i tak dalej. W długim terminie dla branży jest to szkodliwe. Chcesz mi powiedzieć, że mamy po prostu tą wajchę, ten żuraw, który pompuje gdzieś ropę i on powinien zostać przeniesiony w inne miejsce, powinien być zrobiony odwiert, żeby wyciągać ropę, natomiast nie ma kasy na po prostu ten transfer, tu zamknięcie, tu przeniesienie, bo rząd tego nie dał i to po prostu teraz pompuje wodę. W gruncie rzeczy. No oczywiście nie samą wodę, no bo to tak, no, nie miałoby sensu, ale no tak. Mówimy po prostu... Bo się wcześniej to inaczej kalkulowało, nie? Jak dostawałeś dopłatę, no to sobie mogłeś to zamknąć, otworzyć następne, dostawałeś na to odpowiednie subwencje. No i to inaczej zupełnie, wiesz, no inny miałeś biznes, cały ten plan, a teraz ten biznesplan rząd swoją jedną z decyzji wywalił ci, nie? No bo chciałeś zamknąć, mówiłeś tak, we wrześniu zamkniemy tu i tu, tam to jeszcze utrzymamy, ale otworzymy to i to. No i teraz i miałeś na to jakieś tam fundusze, łącznie z tymi rządowymi, nie? Upustami na te podatki i te subwencje. No i teraz ktoś mówi, ale już nie macie tej kasy, no to musisz to wszystko pozmieniać, nie? Tak, a ja bym dodał jeszcze do tego, że to nie jest tak do końca, że to, że sprzedajesz może trochę mniej i może z jakimś tam rabatem, on tak powiedział tak lakonicznie, może z jakimś tam rabatem do krajów Azji. Nie, to nie jest tak. Pozbyłeś się świetnie płacącego w twardej, mocnej walucie klienta, jakim była Europa, i zamieniłeś to na kraje azjatyckie z potężnymi rabatami i płatności masz w juanach czy rupiach, które nie są tak łatwo wymienialne. Dodatkowo masz utrudniony ciąg dostaw, gdyż łańcuch logistyczny nie idzie to rurociągami, tylko musi to latać tankowcami przez pół świata, bo najczęściej płynie to z portów bałtyckich. No i Morze Czarne. I Morze Czarne. I masz wydłużone okresy za płatność. Więc to wszystko jest potężna różnica w prowadzeniu biznesu. Wyobraźcie sobie, że sprzedajecie chleb za 4 zł mieszkańcom okolicznym dookoła, a potem, że sprzedajecie ten sam chleb za 3 zł, ale jeszcze w sąsiednim mieście musicie go dowieźć i na pieniądze musicie zaczekać. Więc no to jest po prostu dwie różne rzeczy, dwa różne modele biznesowe i to nie jest wymiana 1 do 1, o czym pan Aleksaszenko raczył nie wspomnieć. Tak, bo wydaje mi się, że on tak patrzy, wiesz, z punktu widzenia właśnie technokraty, urzędnika Ministerstwa Finansów, a nie patrzy z punktu widzenia takiej realnej gospodarki. Powiedział jeszcze o jednej rzeczy, że pojawiły się możliwości u pośredników do omijania price capu. Miał na myśli najpewniej flotę cieni. I tutaj wywiad był nagrany 3 lipca. Natomiast już 4 czy 5 lipca pojawiła się informacja, że największa firma, która miała tę flotę tankowców, z 42 tankowców musiała zejść do 4 ze względu na to, że nie ma ubezpieczeń i nie może nimi pływać, więc ta część ciągu logistycznego, który Rosja sobie wypracowała przez poprzedni rok,
praktycznie przestał istnieć, bo to jest Nie, dziesięciokrotna. kurczy się, bo tak może No, zbyt radykalnie. Tak, Kurczy się. ale wiesz o co chodzi, no dziesięciokrotnie, nie? Największy przewoźnik. I jeżeli Tak, dostaje ale mają jeszcze, największy, wiesz, swoje, mają Mhm. jeszcze rosyjskie, tak, one nadal, to jest dosyć duża liczba, niemniej się kurczy i widzimy też, że są utrudnienia, jeżeli chodzi o te transfery z Emiratami Arabskimi, zaczęły się, bo do tych właśnie ja jakiś czas temu mówiłem, Ministerstwo Sprawiedliwości zaczęło się amerykańskie zaczęło się za to zabierać, a więc będziemy widzieć różnego rodzaju utrudnienia, jeżeli chodzi o tą flotę cieni. I co to spowoduje? Jeżeli chodzi o tych zagranicznych pośredników, nie rosyjskich, oni się przerzucą na inny surowiec. I to najczęściej będzie surowiec irański, bo Co już tam po obserwujemy. prostu to już obserwujemy, bo jest łatwiej. A jeżeli będzie surowiec irański, no to więcej irańskiej ropy się pojawi, to też obserwujemy na rynku, szczególnie jeżeli chodzi o rynek azjatycki i będzie częściowo wypierać tą ropę rosyjską. Tak, więc wolumenu nie mogą zwiększyć ze względu na to, że OPEC patrzy im na ręce. Logistyka jest coraz bardziej utrudniona, a więc jest coraz droższa, a rabaty wciąż obowiązują. Więc całościowo patrząc na ten temat, to nie jest tak prosto, jak to pan Aleksaszenko opisał. No, tak. Nie ma tragedii, tak, Mhm. że tak powiem, sektor sobie poradzi, natomiast nie uznałbym tego, że nie ma wpływu negatywnego, bo wpływ negatywny na pewno jest. To duży, patrząc na dochody budżetu państwa, które spadły o połowę. Więc Tak, Rosja żyje z ropy naftowej. Wiele też pamiętajmy, że to są naczynia połączone. Wiele firm żyje z tych firm, tych które firm. produkują. Wiele osób tam pracuje. Uderzenie jak gdyby w ten sektor, jeszcze oczywiście jakby Amerykanie i Europejczycy wyprowadzili następne ciosy, bo tutaj pan Aleks Saszenko powiedział jak gdyby, że to pół roku 2023 było takie najgorsze, a to drugie pół roku będzie już lepsze. A Nie wiem, na czym dlaczego? opiera ten optymizm. Tak, ja sobie przypomniałem sytuację sprzed parunastu lat, gdy mówiono o zamykaniu kopalni na Śląsku. I pamiętam taki tekst, że na jednego górnika przypada jeszcze kilka osób w firmach, które gdzieś czerpią zysk z tego, że ten górnik zarabia. Niekoniecznie bezpośrednio, ale gdzieś tam praczka, szwaczka, wiesz o co chodzi, że ten Tak, ciąg naczyń połączony. dokładnie tak jest w Rosji. Więc uderzenie w ten sektor powoduje w dłuższym okresie oczywiście uderzenia w kolejne zawody, w kolejne branże i tego się nie da uniknąć. Po prostu jeżeli Tak, tam bo jest słabo, to Mhm. konsekwencje później falą idą dalej. I przejdźmy do kolejnego stwierdzenia pana Aleksaszenki. Dochody budżetu. Nie kończą się pieniądze w budżecie. Osłabienie rubla to większe zyski w budżecie. Tu Prawda. zgadzamy się z tym. I jest Tak. to prawda, że w momencie, gdy rubel się dewaluuje, no to za płatności za ropę i gaz otrzymuje się więcej rubli. Natomiast Tak. to jest to, co mówiliśmy wcześniej, jest to przerzucenie tej odpowiedzialności finansowej z państwa, że budżet będzie na zwykłych ludzi i zwykłych przedsiębiorców, którzy muszą importować rzeczy i którzy muszą kupować rzeczy i oni będą głównie ponosili w tym momencie te obciążenia. Pierwszy rok było tak, że rząd rosyjski chciał jak najbardziej tych obywateli ochronić, żeby nie wszczynać niepokojów społecznych, natomiast w tym momencie nie miał innego wyboru, tylko ich wpycha pod pociąg drożyzny, wyższych podatków, wyższych opłat i tak dalej. Tak. Więc tu się Tak, zgadzamy. bo tam jedna rzecz jest istotna. W krótkim terminie to zadziała. Tego pan nie wspomniał, Siergiej. A mianowicie, jeżeli towary importowane, a nawet rosyjskie, zdrożeją, to VAT, który jest naliczany od tych towarów, i to widzimy, jeżeli chodzi o
pierwsze pół roku Rosjanie mówią, że mają wzrost na VAT-ie 25%. A przy inflacji 2,7, no to powiem, że coś tutaj nie halo, ale dobra. A przypomnij, jak ten ekonomia 2,7, Rosji... 2,5, przepraszam, tak, 2,5 Tak, ale inflacji. przypomnij ekonomia Rosji, No. jak wylicza? Tak, bo właśnie, powiedzmy sobie kilka słów o inflacji, bo tutaj mamy taki rozjazd, że Eurostat liczy inflację, słuchajcie, że ona wynosi 2,5, z czego jeżeli chodzi o inflację produktów spożywczych i tutaj jej wysokość to jest -1, czyli według nich mamy deflację. Możecie zapytać każdego Rosjanina, jeżeli znajdziecie chociaż jednego, który powie, że jest taniej za ostatni miesiąc, jeżeli chodzi o produkty w sklepach, szczególnie te spożywcze, no to będę bardzo zdziwiony. Miesiąc Mówię czy rok? Za Rosjanina. ostatni rok. Tak, bo to jest roczna inflacja, tak, No to roczna. powiedziałeś miesiąc, dlatego poprawiam. Nie no, że wiesz, że staniało, no bo wiesz, jak Mhm. przez masz rok, no to musiało przez ostatni miesiąc coś stanieć, nie? Mhm. A więc te towary spożywcze nie staniały, one drożeją i tutaj możemy różne przyjąć. Ostatnio publikowaliśmy takie zestawienie profesora Henke, który szacuje, że w Rosji inflacja według jego wyliczeń wynosi 69%. Tak. My podajemy, że ta inflacja jest około 25%. Czyli mniej więcej tyle, ile wpłynęło więcej z VAT, to mniej więcej tak szacujemy, że to jest to. A pan Hanke jest z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych i robi takie zbiorcze opracowanie inflacji realnej w krajach, no, tych, gdzie jest ta inflacja duża, więc ma takie fajne zajęcie, po prostu weryfikuje to, co podaje rząd danych krajów i sobie podstawia pod to, co potrafi wyliczać. Natomiast my staramy się być troszeczkę bardziej umiarkowani, tak, tego słowa mi brakowało. Chociaż no, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o profesora, no to jest dosyć znana osobistość w świecie ekonomicznym, doradzał wielu rządom, wykładał na wielu uniwersytetach, no jest bardzo szanowaną. Napisał książkę o finansach Rosji, więc... Tak. No i też interesuje się finansami Rosji, więc to nie jest tak, że on sobie tak jak polscy fani sobie gdzieś coś tam wymyślili, tylko to wymaga głębszej analizy i nawet zespołu badawczego. Tak. I powiem ci szczerze, że więc możemy my się mylić, tak? Ta inflacja po prostu może być wyższa, tak, niż my podajemy. Tak, i tutaj pan Aleksaszenko wspomniał, że inflacja mieści się zgodnie z planami, jest niska, więc warto też wziąć pod uwagę, że to, co mówi pan Aleksaszenko, on opiera się na danych, które podał Rosstat i on za bardzo, wydaje mi się, że on nawet nie może zarzucić Rossstatowi, że kłamie w tych danych, bo z tego co pamiętam wszedł przepis, który zabrania negowania danych podawanych przez rząd, bo można wpaść na listę agentów zagranicznych. Tak, ale to w Rosji, no niemniej podejrzewam, że tak jak mówię, nie interesował jakoś się szerzej tym tematem, a więc powiela te dane rosyjskie tutaj, które wydaje się, że są po prostu nieprawdziwe. Ale tu trzeba go usprawiedliwić, że większość polityków, bardzo często ekonomiści sięgają również tylko po te dane i traktują je za pewnik. I to jest dla mnie wciąż fenomen, ze względu na to, że mamy propagandę rosyjską polityczną, że naziści i sataniści są na Ukrainie i oni walczą z satanizmem, nazistami i komarami przenoszącymi jakieś choroby. Więc wiesz, jest jedna propaganda. Druga propaganda, jesteśmy drugą armią świata, mamy tysiące czołgów i ludzi o nas mnogo. Jest druga propaganda. I wiesz, i ludzie już ludzie zauważyli, że politycznie, no to tak troszeczkę tu ściemniacie. Wojskowo, no widzimy co robicie, nie? Jesteście, wiecie, cwaniakami, mówicie, że pompujecie tą bańkę,
a jakoś jeżeli chodzi o kwestię ekonomiczną, a to jest ta trzecia noga i trzecia warstwa propagandy i oni na tym zbijają kapitał, mówiąc, że mają niską inflację i później nasza gazeta puszcza artykuł, że tam jest lepiej niż u nas, nie, wiesz, przedrukowuje. Nie, lepiej niż w Niemczech. Lepiej niż w Niemczech, przedrukowuje, wiesz, informacje tak bezrefleksyjnie, no i się nabiera i to jest powielanie ruskiej propagandy. To jest tak, jakby napisali, że to jest druga armia świata i że te komary przenoszące te choroby istnieją. To jest taka sama bzdura. I ja nie potrafię do teraz zrozumieć, dlaczego ludzie jeszcze tego nie ogarniają. Ale próbujemy. Być może nasz głos będzie szerzej docierał. W dużej mierze to zależy też od widzów i słuchaczy. Więc jeżeli nas słuchacie, oglądacie, to prośba, żebyście podzielili się również tym podcastem i tym odcinkiem ze swoimi znajomymi. Zwłaszcza tym odcinkiem, bo on jest bardzo przekrojowy i myślę, że tłumaczymy na przykładach i tłumaczymy po kolei tak naprawdę bardzo wiele artykułów, które codziennie niemal wypuszczamy, ale jest tego dużo, nie każdy ma czas i chęci czytać. Natomiast tu wydaje mi się, że jest taka piguła, że bardzo prosimy, podawajcie to dalej, żeby to się po prostu niosło. A przechodząc do kolejnego tematu. Zablokowane środki. Są jakieś tezy? Okay, tak, to dawaj. Zablokowane środki. Miało być 300 miliardów, a jest 200 kilka, że to można włożyć między bajki. I tu pan Aleksaszenko powiedział, oczywiście 200 miliardów zablokowane jest w Unii Europejskiej. Euro. Tak, euro w Unii Europejskiej. Natomiast zapomniał wspomnieć, że te kwoty 300 miliardów, 320 miliardów to liczyły się ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Japonią, a nie tylko Unią Europejską. Więc tak jakby wziął jedną liczbę, nie doczytał, później usłyszał drugą liczbę i stwierdził, że ta jedna liczba nie jest prawdziwa, tylko ta druga jest prawdziwa, ale nie zobaczył, czego one dotyczą. Nie? Tak więc ja myślę, że się po prostu najzwyczajniej w świecie pomylił. Tak, więc chcielibyśmy to zdementować. To jest po prostu jakieś nieporozumienie lub niedoczytanie w wykonaniu pana Aleksaszenki. 200 w Unii, łącznie na świecie ponad 300. I obie te liczby są prawdziwe. Tak. Wspominał jeszcze o przeciąganiu liny, że te środki niekoniecznie można wykorzystać, że pojawił się... Właśnie, to może powiedzmy. No, jesteśmy odmiennego zdania. Dlaczego? Dlatego, że tam też się pomylił z jedną rzeczą. On mówił, że zyski, jeżeli chodzi o te pieniądze unijne, to będzie 1 miliard rocznie, a już wiemy, że będą to 3 miliardy rocznie. Czekaj, te 3 miliardy rocznie. Kontekst, bo ludzie mogą nie wiedzieć i nie słyszeć. Ojej, to z 2 godziny nam zejdzie, no dobrze. Nie, to jest krótko. Unia Europejska zablokowała środki na kontach bankowych. Na kontach bankowych, jak trzymasz te pieniądze, czy one są obracane? Nie, to tylko na kontach bankowych, tak? Nie, to wróć. No. To pieniądze zostały zablokowane w instytucji, która się nazywa Euroclear, to jest instytucja transakcyjna, jak mamy jakieś tam, my znamy tam Mastercard, jakieś inne do transakcji, natomiast jeżeli chodzi o ten świat taki finansów, powiedzmy B2B, biznesowych, no to największą europejską jest Euroclear, jeszcze jest druga, ale tam są mniejsze fundusze. Jest to instytucja, która ma siedzibę w Belgii, a więc teoretycznie te pieniądze są zablokowane w 90% w Belgii. No i teraz te pieniądze to są różnego rodzaju, to są różne rzeczy, a więc to są zarówno depozyty, jak i również bardzo często obligacje. Tam było dużo obligacji europejskich. No i od tych obligacji no mamy odpowiednie terminy zapodalności, to jest raz, drugi raz odpowiednie odsetki. No i te odsetki, no to są właśnie te przychody roczne. Wychodzi z tych 200 miliardów zablokowanych, wychodzi 3 miliardy rocznie zysku. No okej, a nie miliard, tak jak powiedział pan Aleksaszenko, czyli zyski są znacznie wyższe i te pieniądze, bo pan Aleksaszenko powiedział, że owszem, można by może przeznaczać je jakoś na Ukrainę, na wspomaganie,
ale miliard to nie jest jakaś duża różnica, jest to skomplikowane i to będzie trwało. Owszem, te To już one zostaną przekazane tam skomplikowania prawne, nawet na przejakowania tygodnie. prawne, tak? No to nieprawda Tak, i bo kwota 3 razy wyższa. tak. Mówiąc w I skrócie. czy te pieniądze Rosjanom zostaną kiedykolwiek zwrócone? No tu mam pewne wątpliwości. On mówi o jakichś 30 latach, znowuż nie wiem skąd wziął taki okres. Bo porównywał chyba pieniądze jakieś z Iranu zablokowane i jak to historycznie wyglądało. No może, ale na Iran nie nałożono tyle sankcji, Iran nie prowadził zbrodniczej wojny, a więc nie wydaje mi się, żeby te pieniądze kiedykolwiek Rosja odzyskała. To, co im się udało odzyskać do tej pory z tego Euroclearu, to jest 5 miliardów dolarów. No i okej. I przebiegliśmy się chyba po wszystkich tezach, które były wypowiedziane na kanale Andromedy przez pana Aleksa Szenko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Prosimy o zostawienie komentarza, łapki i polecania jak najszerszej ilości osób. Dziękujemy wszystkich wspierających za wsparcie naszego kanału. Widzimy, że coraz więcej jest nas. Też niedługo będziemy chcieli zrobić specjalny odcinek comiesięczny dla osób, które wspierają kanał. Dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy oczywiście codziennie na artykuły na Ekonomia Rosji. Tam piszemy codziennie, punkt po punkcie, co się dzieje. Jak nie zaśpimy. Tak. Jak nie zaśpimy. Do widzenia. Do widzenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.